Wiktoria Szule przy Holzgasse 24, obecnie Kładki, w Gdańsku. Tu mieściła się szkoła średnia dla dziewcząt, nazwana na cześć Wiktorii, małżonki ówczesnego następcy tronu Niemiec Fryderyka, matki cesarza Wilhelma II. W dniach od 1 do 15 września 1939 roku Niemcy gdańscy wykorzystali gmach Wiktoria Szule jako przejściowe więzienie dla Polaków zamieszkałych w Gdańsku. Funkcję komendanta Wiktoria Szule pełnił Hauptsturmführer SS Franz Christoffel. Załoga składała się z SS-manów z oddziału do zadań specjalnych Wachsturmbanneimann oraz Heimwehr Danzig. Pierwszymi więźniami byli polscy mieszkańcy Gdańska, figurujący na policyjnych listach jako przeznaczeni do internowania, znani z działalności społeczno-politycznej, księża Bronisław Komorowski, Franciszek Rogaczewski, Marian Górecki, Alfons Muzalewski, Władysław Szymański, pracownicy polskich kolei państwowych, wśród nich Leon Droszyński, Poczty Polskiej, Rady Portu i Dróg Wodnych, celnicy, nauczyciele, pracownicy banków, przedsiębiorcy, kupcy, lekarze oraz przedstawiciele innych zawodów, m.in. Antoni Lędzion, poseł Volkstagu i prezes Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, Wiesław Arlet, urzędnik Komisariatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. 1 września na terenie Wolnego Miasta Gdańska aresztowano w ramach akcji Tannenberg około 1500 Polaków, w większości mężczyzn. Około 1000 osób zatrzymano w Wiktoria Szule. Aresztowanych bito i szykanowano. Odebrane im dowody osobiste wrzucano do koszów na śmieci. Podczas przesłuchiwań namawiano niektórych do podpisania deklaracji o zmianie narodowości w zamian za zwolnienie. Więziono ich w piwnicach, salach gimnastycznych i salach lekcyjnych. Wieczorem 1 września, na skutek interwencji radcy Prezydium Policji Gdańskiej Herberta Kamera, zwolniono część Żydów z obywatelstwem gdańskim i wszystkie kobiety. Pierwszą ofiarą stał się działacz polonijny Roman Ogryczak, który zmarł we wrześniu na skutek pobicia. 1 września SS-mani wybrali też około 150 więźniów, przeniesiono ich do więzienia przy Schießstange, ulica Kurkowa, skąd 2 września zostali wywiezieni w pierwszym transporcie autobusami do budowanego obozu koncentracyjnego w Sztutowie. W następnych dniach doprowadzono do Wiktoria Szule kolejnych Polaków z terenu Gdańska i aresztowanych na terenie powiatów morskiego, kartuskiego, kościerskiego, starogardzkiego, a także grupę gdańskich Żydów. 14 września przyprowadzono około 1500 mężczyzn z Gdyni. 1 i 10 września Wiktoria Szule wizytował Gauleiter Albert Forster. Od 7 do 15 września rozpoczęła się akcja przenoszenia internowanych więźniów do przejściowego obozu w Nowym Porcie. 13 września wysłano transport 70 więźniów do przejściowego obozu dla jeńców cywilnych w granicznej wsi koło Skarszew. Obóz Wiktoria Szule zlikwidowano 15 września, przeszło przez niego kilka tysięcy Polaków z Gdańska i Pomorza oraz grupa Żydów z Gdańska, Gdyni i Wejherowa. Wiktoria Szule podlegała formalnie komendzie Schutzpolizei w Gdańsku, a faktycznie tajnej policji politycznej, Gestapo, kierowanej przez doktora Rudolfa Tregera, która decydowała o losie aresztowanych. Wielu Polaków, więźniów Wiktoria Szule, zostało zamordowanych w pomorskim Katyniu w Piaśnicy lub zamęczonych w obozie koncentracyjnym w Stutthof. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.